Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku rowerowym. Dzisiaj dla Was nietypowy rower mam do recenzji. Nietypowy z tego względu, że wszyscy recenzują jakieś fatbike'i, ja też zresztą, które bardzo lubię, czy jakieś inne górskie, czy inne trekkingowe rowery, a ja mam dla Was rower miejski. Taki bardzo troszeczkę nietypowy. O, jest to taka oto machina, zobaczcie. Jest to rowerek 4Ride. Jest to miejska wersja takiego sztywniaka. Na którym jeździ się nawet bardzo przyzwoicie. Bo jak wiecie, zanim zrecenzuję jakiś rower, ja muszę na nim pojeździć. No i właśnie to czyniłem. Jak już wspomniałem, jest to sztywniak, czyli nie ma amortyzacji ani z przodu, ani z tyłu. Najważniejsze rzeczy. Silniczek Bafanga 250W o napięciu 36 V. Zainstalowany w tylnym kole i to nie jest byle jakiś silnik, ponieważ jest to nowość od Bafanga. Jest to silnik Bafanga H700. Taki nosi symbol i uwaga, ma 2 biegi. Tak, 2 biegi. Dodatkowo powiem automatyczne. I powiem Wam, że to bardzo fajnie działa. Zaraz Wam o tym opowiem. Jak widzicie, to nie ma w takich fizycznych, klasycznych przerzutek, ani w Piaście. No w Piaście jest, w silniku, ale takie wiecie, jak na przykład Alpine albo Nexus. Działa to na tej zasadzie, że po prostu, gdy ruszacie, przełożenie jest mniejsze i podczas jazdy jedziecie, czuć to w nogach, jak kadencja Wam się nagle tak kręcicie, a nagle pach, zwolnicie, nie? I to dzieje się automatycznie. Zwolnicie znowu do jakiejś tam prędkości, no to znowu zaczniecie szybciej pedałować, bo sam silnik wykryje, że jest Wam ciężej. No kurde, pierwszy raz spotkałem się z takim czymś i muszę przyznać, że działa bardzo, bardzo fajnie. Możecie sobie zobaczyć w internecie, wpiszcie sobie silnik Bafanga H700 i jego przełożenia. Tam jest taka animacja, jak to właśnie wygląda, jak on zmienia te przełożenia. Rowerek wyposażony jest w hamulce mechaniczne, tarczowe, choć jak później usłyszycie, jak moja żona dalej swoje wrażenia opowiada, ciężko się je naciska. No, dla kobiety, no ciężko, no. Chodzi o to, że ciężej niż hamulce hydrauliczne, bo hamulce hydrauliczne paluszkiem naciskacie i hamujecie. Tutaj troszeczkę wysiłku trzeba włożyć, ale rower się zatrzymuje. Ma bardzo gustowne, białe opony z białym paskiem, słuchajcie, z boku, odblaskowym w nocy, bardzo fajnie widoczne. Cały rower jest stylizowany na taki rower oldschoolowy, taki retro. Kierownica wygięta w stylu holenderskim, dzięki czemu postawa na rowerze jest taka bardziej wyprostowana i bardzo przyjemnie się jedzie, nie dostaje w dupę kręgosłup. Zobaczcie na te sexy gripy, kurde. Normalnie fajna sprawa, mięciutkie, sztuczna skórka zapewne, obszyta ręcznie, zobaczcie, z boczku. Fajnie to się trzyma, taki miękko i ten chwyt jest taki fajny, to się nie obkręca. Ten rower występuje w kilku wersjach. Ja mam wersję taką najtańszą, najbardziej ubogą, ale najbardziej tak przypomina taki normalny, zwykły rower. Nie posiada, jak widzicie, wyświetlacza. Jest tylko z boku taki pilot, gdzie mamy 3 przyciski, włącz, plus i minus. Tutaj u góry jest wskaźnik taki diodowy naładowania. Zobaczcie, jak włączymy rower poprzez naciśnięcie, pyk, pokazuje nam, widzicie, to jest jego naładowanie. No powiem Wam, że ja już przejechałem jakiś kawałek troszeczkę oczywiście na 5. stopniu, na najwyższym, bo tu jest 5 stopni wspomagania. Jak widzicie, bateria jest pełna. Przełożenia sobie naciskamy, tak sobie zmieniamy. Jak możecie zobaczyć, wtedy kolor zmienia się na zielony tego słupka. Mamy 5 słupków, to jest 5. stopień. 1 to 1, analogicznie w środku. Ja jeżdżę na 5. z tego względu, że tutaj jest zastosowany czujnik tensometryczny, który uruchamia rower poprzez nacisk na pedały i mierzy tą siłę nacisku. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli naciskacie mocniej na pedał, to rower Wam tej energii daje więcej. Jeżeli słabiej, to słabiej. To jest taka analogia do zwykłego roweru. Bardzo fajnie się tym jeździ, zwłaszcza z kimś, kto jedzie na zwykłym rowerze. Fajnie się reguluje tę prędkość. Spójrzcie na te fajne detale wykonane. Kurczę, błotnik jest stalowy. Cały rower jest z konstrukcji aluminiowej, jest bardzo lekki. On waży niespełna 17 kg. Dokładnie teraz Wam nie powiem, bo nie pamiętam, ale coś około 17 kg. Bateria. Gdzie tu jest bateria, Marcin? Bateria, słuchajcie, jest tutaj w ramie, w tej takiej okrągłej tubie. I nie jest ona wyciągana tak w taki szybki sposób. Co prawda widzę tutaj, można ją wyciągnąć, zdaje się tędy, widzę taka klapka jest tutaj z przodu, widzicie, na 4 śrubki. Po odkręceniu na pewno da się wysunąć tą baterię w tą stronę. Ale mówię, no nie jest to bateria wyciągana na szybko. Port ładowania mamy tutaj. Ładowareczka 2A. Bateria jest o pojemności właśnie takiej, jak tutaj Wam się wyświetla w tej chwili na ekranie. No i zobaczcie na tą kurde gustowną nóżkę, nie? Taka typowa nóżka retro. W ogóle rowerek fajnie się prezentuje moim zdaniem. I w tej wersji, którą ja mam, on kosztuje poniżej 3500, zdaje się.
Link oczywiście zostawiam Wam w opisie tego filmu, do tego roweru i naprawdę fajnie się tym jeździ. Oczywiście to nie jest pierwszy test, więc nie powiem, czy on jest fajny, czy nie. Tak wiecie, czy zajebisty, czy mogę go polecić, bo muszę na tym rowerze troszeczkę pojeździć. Na chwilę obecną przejechałem jakieś 10 km. Jeździ się bardzo dobrze, choć no mówię, ja nie jestem zwolennikiem czujników tensometrycznych, ale pomijając to, na ten temat Wam nie będę mówił. Czy polecam z tensometrem, czy z czujnikiem pasu, już jest wasza sprawa, wasza decyzja. Ja Wam tylko powiem, jak to działa, a tensometr tutaj działa bardzo dobrze, a mam doświadczenie z tensometrami już, bo jeździłem, zaczynałem od różnych takich rowerów z tensometrem, chociażby TSDZ2, to jest taki silnik montowany do zwykłych rowerów, tam działało to koszmarnie. Dało się jechać, ale w porównaniu do tych rowerów, co teraz mam z tensometrem, to tam działało to naprawdę koszmarnie. Tutaj lekkie naciśnięcie na pedał i rower rusza, to zresztą pokażę Wam w dalszym materiale. Dobrze, oświetlenie mamy w stylu retro, włączane każde oddzielnie, czyli przód oddzielnie jest włączany tutaj, takim gustownym przyciskiem, oraz tył mamy tutaj pod spodem, pyk, przełącznik, włącz, wyłącz, dosyć widoczne światełko. Dzisiaj moim testerem będzie moja żona, to na głównie będzie jeździć na tym rowerze i posłuchamy jej zdania. No i lecimy, słuchajcie. El Clasico. El Clasico. Ja bym to powiedział. Sofronow. Pierwsze wrażenia z jazdy z tym silnikiem H700 dwubiegowym. No zajebista rewelacja. Kurde, muszę Wam powiedzieć. Pierwszy raz spotykam się z takim rozwiązaniem konstrukcyjnym. To test hamulców. Przede mną moja małżonka jeździ, proszę bardzo, elegancko. Biegi tutaj działają naprawdę bardzo fajnie, choć są tylko dwa. Bardzo płynnie to działa. Rower stworzony idealnie do miejskich podboi, infrastruktury miejskiej, że tak powiem. Choć nie ma żadnej amortyzacji, siodło na sprężynkach naprawdę daje radę. Jest to 250 tylko i wyłącznie. Ale powiem Wam, że jedzie się tak jak normalnie na jakichś, kurde, rowerach o większej mocy. Jego ta moc, że tak powiem, pokrętnie wynika, może nie wynika, ale jest efektem tego, że ten rower jest bardzo lekki, o czym wspominałem na początku. Jak widzicie, rower jest bardzo minimalistyczny, nie posiada żadnego wyświetlacza LCD, ma tylko pilota plus minus do zmiany stopnia wspomagania. Oła! Z kreskowym, z diodowym wskaźnikiem naładowania baterii i nic więcej. Wyjątkowo pewnie prowadzi się ten rower, nie ma żadnych luzów bocznych. Kurde, tych rowerzystów teraz pełno, trzeba uważać. Choć ja nie jestem zwolennikiem takich holenderek, że tak powiem, czyli tych wygiętych kierownic. No ja lubię proste kierownice, takie proste sztangi. To dla wielbicieli miejskich rowerów, gdzie siedzi się w pozycji bardziej takiej właśnie wyprostowanej jak ja teraz, to jest coś fantastycznego. No i jak? Pierwsze wrażenia z jazdy? No dobrze. Jakieś plusy, jakieś minusy? Czekaj, bo tu klapkę masz otwartą, taka klapeczka do ładowania tutaj jest. Weź możesz, bo ja tak ręką nie mogę. No, opowiadaj, jak Ci się jechało, bo na razie Ty nim jeździłaś najwięcej. Ciężko, hamulce trochę chodzą, trzeba naprawdę siły trochę włożyć. No, bo są tutaj hamulce mechaniczne, choć tarczowe. Dlatego hydraulika, jak jest na przykład w tym rowerze, jest znacznie, no, że tak powiem, wygodniejsza w użytkowaniu, ale to jest rower Clasico, El Clasico, więc takie mechaniczne hamulce dają mu stylu. Najlepsze jakby było w ogóle V-breaki. Ale i tak nie jest źle. Strasznie podoba mi się ten design. No, opowiadaj dalej, bo nie chcę, bo Ci przerwałem. No jest wygodny, fajna, wygodna pozycja do jazdy. Ja akurat lubię takie szerokie. A jak te siodełko się sprawdza, powiedz? Fajnie, fajnie po dziurach to płynie. Nawet nie czuć, że nie ma amortyzacji. Bo ja to jestem, jak wiecie, zwolennikiem elastomerów. Tutaj są sprężyny. No, chwilę się przejechałem, muszę powiedzieć, po dziurkach przejeździłem. Fajnie. I fajnie to amortyzuje, bo generalnie jeżeli chodzi o sprężyny, ja nie lubię, bo one lubią na wybojach, wiecie, podskoczyć i tak was wybić do góry, kurde, że podskakujecie na tym siodle jak, no jak nie wiem co. No i co tam dalej? I rączki są fajne, takie mięciutkie. Mięciutkie, bo są obszyte, to jest taka sztuczna skóra, ale jak widzę, jak ręcznie chyba szyte są. Kurde, nie ma tego we wsi. Mięciutkie, fajne. Wyświetlacz, no nie ma wyświetlacza, tych kresek w słońcu w ogóle nie widać, z tego co ja widzę, bo teraz też się pali, na niebiesko. Widać, na niebiesko się palą. Bardzo mi się podoba nóżka, wystarczy nacisnąć i pociągnąć rower. Kobiety. Jest fajne.
I jak się go ściąga, to wystarczy tylko o, pyk, i już, tak jak skuter. Coś takiego jak w skuterach właśnie chciałem No. dodać. Właśnie ten, to jest fajne też. Dobra, i ty powiedz mi teraz tak, bo ty jesteś zwolenniczką właśnie takich krzywych kierownic typu holenderskiego. Jak tutaj? Bo my mamy, że tak wtrącę się, mamy rower. Jaki mamy? Mamy holenderski rower oryginalny, ten taki stary. Jak on się nazywa? Kurczę, ja zapomniałem. No to wiecie, te takie oryginalne miejskie rowery, to tam on cały dygotał, pamiętasz? On był taki lekkiej konstrukcji też, ale tam było strasznie niestabilne emocjonalnie, że tak powiem. Ta kierownica latała na boki, a tutaj jak? Ja tylko takie kierownice preferuję. No wiem, bo ty lubisz jak sztywny pal Azji jeździć. Ja lubię jak wielka pani jechać, o, na tym. Dokładnie, tak ma być. Oho, Myślałam, coś że zaczyna siódełko wiedzieć. będzie niewygodne, ale jest spoko. Czekaj, ono jest takie obszyte? Jest. Też takie, znaczy Też obszyte tak. jest, no ale miękkie dosyć takie. Ja to coś tak się, siodełko tak zwane dupowłazy, ale Ale się fajnie ugina i po dziurach Tak, nie tak. czuć. też właśnie miałem okazję. Dobra, powiedz mi teraz jak z tym silnikiem, bo ja też się z nim przejechałem raz. Bardzo fajnie zmienia to biegi. Ty pewnie nie wyczułaś, bo ty mało jeździsz, ale to czuć. Jak przy ruszaniu. No wystarczy. Nie, bo chodzi mi taka kwestia, bo tutaj nie ma przerzutek takich klasycznych, jak już wspominałem wcześniej, są dwa biegi zintegrowane w silniku Bafanga, to jest silnik H700, to jest taka nowość Bafanga, chyba nowość, nie wiem, tak mi się wydaje, bo nowość dla mnie przynajmniej. No i powiedz właśnie, jak to jest przy ruszaniu, czy są jakieś problemy, bo ty już jechałaś troszeczkę nie, pod górkę, właśnie fajnie się siada i tylko wystarczy nacisnąć pedał i on już wspomaga. a jaka jest reakcja na ten pedał, bo chodzi, to, żona jest nietechniczna, to tylko wytłumaczę o co chodzi. Tutaj jest czujnik tensometryczny, jak wspominałem na samym początku i działa on na zasadzie, gdy naciśniemy na pedał i on rower rusza. I w różnych modelach, we wczesnych modelach, na przykład TSDZ-2, to jest silnik taki z kitu montowany do klasycznych rowerów, tam trzeba zrobić było gdzieś z pół obrotu, żeby ten tensometr zadziałał. A w tych nowszych rowerach, czy to ENGWE, jak tam wcześniejszych, co robiłem, ten nacisk wystarczy na 2 cm i rower już fajnie, Tak. płynnie rusza. I jak jest tutaj? Tak samo. Mi się wydaje właśnie, że jest tak samo właśnie, że płynnie. Że jak wsiądę będzie widać i rusza. No o właśnie, może pokażę. No zobaczcie, rower już od razu rusza. No ciężko jest na kamerze pokazać, ale wierzcie mi, naprawdę jest to ten sam poziom, jak na przykład w tym rowerze tutaj od ENGWE. Tutaj szybciutko właśnie, jak się naciśnie, też jest czujnik tensometryczny. Tam jest to idealnie też rozwiązane. Jak wiecie, znacie mnie, ja nie jestem zwolennikiem czujników tensometrycznych, ale działanie tych czujników jest coraz lepsze. Chociaż ja się do nich nigdy nie przekonam, bo ja generalnie nie jestem zwolennikiem czujników PAS, czyli czujników obrotów, ale co kto lubi, to jest tylko moja taka, wiecie, moja preferencja, że tak powiem. Powiedz mi tak, bo rower przyszedł do nas spakowany bardzo fajnie w kartonie. Już nie pokazuję unboxingów, bo nie lubicie oglądać unboxingów, ale nie o to chodzi. On przychodzi tak łatwo spakowany, w sensie łatwo, porządnie zabezpieczony, ale do montażu naprawdę nie potrzeba specjalistycznej wiedzy. Żona tutaj składała ten rower sama. Ja miałem swoje inne zajęcia, ona sama go złożyła od początku do końca. Powiedz kilka słów, jak to wygląda. No, do składania. rower przyszedł w całości, wystarczyło przykręcić tylko pedały. Kierownica była wyciągnięta, wystarczyło ją tu włożyć, wkręcić i później tą śrubką wyregulować sobie kąt nachylenia tych rączek. Błotniki chyba, zdaje się, wszystko było skręcone, nie? No. Roweru żeśmy w ogóle nie regulowali. Wszystko jest wyregulowane. Czy ty robiłaś jakąś regulację? Nie. Także widzicie, no, nawet kobieta, taka, nawet blondynka potrafi skręcić taki rower. Mam przerąbane w domu. Nie no, żartujemy sobie oczywiście. Dobra, wsiadaj na machinę, jedziemy. Jedziemy dalej, pojeździmy sobie troszeczkę po parku. Sprawdzimy jego manewrowość właśnie w takim ciasnym przesmyku. Ale jest całkiem znośnie. Nawet z przechodzącymi ludźmi, jak widzieliście. Prędkość maksymalna tego roweru to 25 na godzinę. Nie uzyskacie większej prędkości. Generalnie nie jestem w stanie Wam tego pokazać, bo nie ma tutaj licznika. Nawet jazda taka terenowa, bo czasami się też zjedzie z trasy, zobaczcie, no da się jechać. Normalnie da się jechać. Tutaj oponki pompujemy maksymalnie do 6 barów, słuchajcie, bo są cienkie opony. Jest spoko, no jest twardo, no na pewno nie jest to tak jak tam, gdzie rower z pełnym zawieszeniem, inaczej to amortyzuje. No i to tyle, moi drodzy, tyle z jazdy na razie, to jest pierwsza jazda, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało.
Napiszcie, co sądzicie o takim rowerze. Ja wiem, że ten rower nie jest dla wszystkich. To jest rower dla ludzi, koneserów bardziej, takich, co lubią oldschoolowe maszyny, a są tacy, bo widziałem. Nie ma tutaj przerzutek, nie ma tutaj jakiejś elektroniki zaawansowanej, że tak powiem, czyli nie ma wyświetlacza. To jest mój taki statyw, na to nie patrzcie. Jest tylko prosty taki wyświetlaczyk, plus minus, włącz i koniec, to wszystko. To jest rower dla minimalistów, którzy chcą mieć rower elektryczny, ale bez zbędnego jakiegoś tam ustawiania tych wyświetlaczy. Po prostu wsiadam i jadę, a jeździ się fajnie. To tyle. Jeżeli Wam się podobał ten rower, chcecie zobaczyć, poczytać o nim, zwłaszcza o tym fantastycznym silniku, bo ten silnik jest fajny, fajnie zmienia te przełożenia, ma tylko 2 biegi, ale to naprawdę działa. Link zostawię Wam w opisie filmu. Popatrzcie sobie, zobaczcie i o ewentualnym zakupie podejmijcie decyzję sami, bo ja Wam w tej chwili nie powiem. Trzymajcie się i do następnego.